Kiedy wciąga cię spirala negatywnych myśli i bardzo trudno ci jest w ogóle skupić się na czymś innym, w ogóle cokolwiek innego zrobić, to tak naprawdę dzieją się dwie rzeczy, które są najbardziej szkodliwe. Po pierwsze, mamy przekonanie, że te myśli są super prawdziwe, że wydaje nam się wtedy, że w 100% one mają rację. To jest pierwszy duży problem. Po drugie, z tą niesłychanie prawdziwą prawdą my zaczynamy walczyć, czyli zaczynamy się gdzieś szarpać z tymi myślami i albo próbować nie, zamknij się, wyciszać je i mówić sobie, żeby w ogóle przeszły, gdzie one oczywiście absolutnie tego nie słuchają się, albo próbujemy walczyć z nimi na argumenty. Dobra, to ja jej pokażę. Tutaj myśl mi przychodzi, że jestem fatalna pod każdym względem. Nie, przecież nie jestem i tak dalej. No i to tak naprawdę są dwa filary, na których ta cała spirala się utrzymuje i to ją napędza, a nie zatrzymuje. Dlatego też to jako sposób podejścia do swoich myśli, czyli po pierwsze niezbita w ogóle wiara i branie każdej myśli na serio oraz szarpanie się z nimi i walka z nimi, to jest absolutnie nie to, co w dzisiejszym filmie usłyszysz, albo i też nie to, co na tym kanale bardzo często przekazuję, dlatego że to po prostu nie działa. Proponuję ci za to inne podejście, które będzie bardziej oparte na tym, żeby po pierwsze zauważyć, że myśl to tylko myśl, a nie fakt, a po drugie wskrzesi trochę podejście, które wskrzesi więcej empatii i właśnie z tego życzliwego punktu zastanowimy się, co z tym fantem można zrobić dalej. I dzisiaj ci to przekażę w 3 punktach. Zanim to zrobię, chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wam za to, że tu jesteście, oglądacie, klikacie, subskrybujecie, no i komentujecie w tych komentarzach. Tworzy się taka bardzo fajna, właśnie życzliwa atmosfera, w których to komentarzach właśnie dzielicie się swoimi doświadczeniami. To jest bardzo, bardzo cenne. Można przeczytać je, zobaczyć, że nie jest się samemu, nie jest się samej, a i też niekiedy, co jest super cenne, zdradzacie swoje własne sposoby. Na przykład na taki problem jak spirala negatywnych myśli macie też swoje własne patenty. To jest absolutnie wartościowe. Wielkie dzięki za to oraz za wszelkie przejawy wsparcia poprzez Patronite i Buy Coffee. Bardzo, bardzo was doceniam, waszą obecność. Ogromne dzięki. A my przechodzimy do naszych 3 punktów. Zaczynamy od pierwszego. Krok pierwszy. Odklej się od własnych myśli. W momencie, w którym albo bierzesz swoje myśli bardzo na serio, albo się z nimi niesłychanie spierasz, to znaczy, że jesteś z nimi tak. To znaczy, że jesteś po prostu sklejona, że jesteście tak blisko ze sobą i wszystko, jak ta myśl się ruszy, to i tak ty się ruszysz. Wszystko, co ta myśl zrobi, to i ty odczujesz bardzo dobitnie i boleśnie najczęściej, no bo jesteście przy sobie. Chodzi nie o to, żeby silniej się szarpać niż ta myśl, tylko żeby się od niej chociaż na centymetr, no to nie musi być gigantyczna przestrzeń, ale chociaż na centymetr odkleić. I do tego właśnie służy ten pierwszy krok. A pierwszy krok brzmi, jest to pytanie, gdybyś był naukowcem, gdybyś była naukowczynią, jak byś nazwała te myśli, które teraz próbujemy sobie właśnie z tej odległości centymetra poobserwować? No i co to by były za myśli? Czyli już właśnie wychodzimy z tej sceny i nie jesteśmy aktorami, którzy się ze sobą tam naparzają na tej scenie, tylko wychodzimy na widownię, siadamy na krzesełku i sobie mówimy, aha, tutaj się pojawia samokrytyka. No, tutaj się pojawia obwinianie siebie. Tam weszło na scenę wypominanie sobie przeszłości i wszystkich swoich tendencji z całego życia. Okej, i już jesteśmy. Nie tak, tylko tak. Chcemy tego. Chcemy tego dlatego, że dzięki temu budujemy dystans. Dzięki temu zmieniamy swoją pozycję z bardzo aktywnego uczestnika w obserwatora. Potrzebujemy tego dystansu, potrzebujemy tej perspektywy,
Dlatego, że w tym momencie obserwator żyje spokojniej niż uczestnik, nie wiem, walki bokserskiej na ringu. Przestajesz być tym bokserem, a stajesz się obserwatorem. I to już jest samo w sobie bardzo regulujące tą emocję oraz przypominające twojej głowie, halo, halo, włączamy się, nie dajemy się porwać tym emocjom i tym myślom gdzieś daleko, tylko włączamy swoje obserwacje, swoje wnioski na temat tego, co widzimy, a przede wszystkim nazywanie tego, co widzimy. To jest regulujące, to jest pomocne. No i przede wszystkim jakby detronizuje te myśli. One wcale nie stają się absolutnie niepodważalnymi faktami, tylko stają się czymś, co sobie obserwujemy i to nasze stanowisko obserwatora jest spokojne. Chcemy tego. I to jest punkt pierwszy. Nie zatrzymujemy się na nim, idziemy do drugiego. Krok drugi. Zakwestionuj absolutne prawdy negatywnych myśli. Spirala negatywnych myśli musi opierać się na kłamstwie, dlatego że to są historie zbyt negatywne, żeby były prawdziwe. One są po prostu stronnicze. One są tylko i wyłącznie czarne, ciemne, katastroficzne i okropne. A nic w życiu na świecie takie nie jest. Zawsze gdzieś jest ta druga strona monety. Nawet jeżeli nie potrafimy jej dojrzeć w danej chwili, to ona gdzieś istnieje. A to oznacza, że mówienie, że jest tylko jedna, jest po prostu oderwaniem od rzeczywistości, jest nierealistyczną wizją tego, co obserwujemy, a w tym momencie obserwujemy siebie, te negatywne myśli, ta spirala negatywnych myśli często właśnie dotyczy nas albo naszej sytuacji. Nie wiem, dla przykładu masz pod koniec dnia myśli, że wszystko było źle, wszystko mi się zawaliło, dzisiaj fatalny dzień, najgorszy dzień w życiu itp. itd. Okej. Słyszymy te myśli, wchodzimy sobie na widownię i wskazujemy, tam jest bardzo negatywna, tu katastroficzna wizja, tutaj czarno-białe myślenie, nie? Już sobie nazywamy to. A po drugie, zaczynamy to kwestionować, czyli innymi słowy, zaczynamy widzieć, że to nie jest prawda. To jest zbyt czarne, żeby było możliwe. A to oznacza, że możemy sobie zadać pytanie, ten dzień był trudny, nie zaprzeczamy temu. Ten dzień był trudny i czuję to na sobie, ale jakie są drobne, malutkie przebłyski, właśnie szukamy przebłysków, jednak tego, że ten dzień też miał w sobie takie mikromomenty czegoś dobrego, albo lekkiego, albo spokojnego, albo tego, że po prostu fajnie się poczułam na chwilę. Szukamy tego, bo w tym momencie równoważymy gdzieś. Tak, jest oczywiście to, co się złego wydarzyło i trudnego, ciężkiego, negatywnego, ale to nie jest koniec historii. Dodajemy do tego, ale ten moment, kiedy sobie piłam kawę z koleżanką, był super. To było 5 minut, ale to było fajne. I to było bardzo potrzebne dzisiejszego dnia. Czyli nie dość, że stajemy się bardziej obserwatorem tych myśli, to jeszcze kwestionujemy ich taki absolutyzm, bo wtedy w spirali negatywnych myśli bardzo często nam się wydaje, że po prostu nie istnieje przebłysk niczego innego, tylko samo zło. To jest historia zbyt negatywna, żeby była prawdziwa. I krok numer 3. Wezwij mądrego doradcę i działaj. Siedzisz sobie na tej widowni, faktycznie zauważasz, że te wszystkie myśli, które tam są, to mają czarne zabarwienie, więc faktycznie gdzieś tutaj brakuje jakiegoś wyważenia, no ale nadal siedzisz na tej widowni, nie? Nadal jesteś z tym wszystkim i za dużo się tutaj jeszcze nie zadziało, w sensie fizycznie kroków i tego potrzebujemy. Potrzebujemy aktywizacji. A to oznacza, że będąc właśnie w takiej trudnej sytuacji, w tej spirali myśli, trudno jest dosyć wpaść na co ja tutaj z tym fantem będę teraz robił, co ja mam w tej sytuacji zrobić. No i wtedy wyciągamy telefon i dzwonimy do przyjaciela. A to oznacza, że niekoniecznie, jeżeli masz taką opcję, super, dzwoń. Natomiast nie zawsze ta opcja jest dostępna, a to oznacza, że sami siebie pytamy. Gdybym zadzwoniła teraz do mojego przyjaciela, do
mojej ukochanej babci, która mnie zawsze wspierała, do kogoś życzliwego, po prostu do kogoś życzliwego, kto ma nasze dobro na celu, komu zależy na nas, co on by mi teraz powiedział, żebym zrobiła? Nie tyle, tutaj zwróć ważną uwagę, nie tyle, co on by mi powiedział ogólnie o tej sytuacji, tylko jaki jeden krok do zrobienia by on mi wskazał, jaką jedną małą pracę domową by mi zadał. Szukamy działania, nie? No i sobie wyobrażamy, to może być tak proste, jak ktoś by ci powiedział: wstań, wypij wodę, idź, przejdź się, idź na świeże powietrze, idź, weź tego psa i idźcie na spacer, albo zrób coś do jedzenia, jesteś po prostu głodny. Oczywiście po jakieś decyzje na zasadzie zadzwoń do tej osoby, albo spotkaj się z nią, wyjaśnij, albo usiądź sobie z pamiętnikiem i rozpisz swoje za i przeciw w tej sytuacji, na przykład trudnej. Wyobraź sobie, co ta osoba, jakie ta osoba by ci wskazała palcem działanie. Pamiętaj, mówimy o osobach, które absolutnie są przepełnione życzliwością wobec ciebie, więc ta jedna wskazówka, ta jedna mała praca domowa, którą chcą ci zadać, ma sens, jest konstruktywna, jest pomocna. A twoim zadaniem jest po prostu się jej posłuchać i zrobić to. Spiralę negatywnych myśli radzę ci pojmować i postrzegać jako iluzjonistę. To jest ktoś, kto robi czary-mary, nagle wszystko jest złe. Nagle ty jesteś oczywiście tylko i wyłącznie fatalna, a twoja przyszłość absolutnie nie ma żadnych perspektyw. To są jakieś czary-mary. To są historie, które są absolutnie zbyt negatywne, żeby były realistyczne, albo żeby to było konstruktywne. Więc twoim głównym zadaniem jest powiedzieć, popatrzeć, gdzieś tak troszeczkę podejrzeć, co tutaj się dzieje i powiedzieć: aha, to ta sztuczka. To tutaj są jakieś takie sztuczki się dzieją. Nie muszę w to wierzyć, nie muszę działać pod ich wpływem. I mam nadzieję, że te 3 kroki ci pomogły w tym, żeby po pierwsze zauważyć, że tam się dzieją jakieś czary-mary. Po drugie, poszukać jednak faktów, a nie czarów, magii. I po trzecie, wyobrazić sobie, jaki ten jeden krok mógłby być tutaj w tym momencie bardzo pomocny. Jeżeli ci brak twojej własnej wyobraźni, to zapożycz ją od kogoś życzliwego. Żeby zrealizować pierwszy punkt, nie musisz daleko czekać. Możesz już to zrobić w komentarzu, czyli wcielić się w rolę obserwatora i podzielić się tym, jak wyglądają twoje te negatywne myśli, które są zawsze gdzieś tam w takim aż tornadzie, w takiej spirali, która cię ściąga. Co one mówią? Bo bardzo często to nie są jakieś genialne, kreatywne, zawsze inne, zawsze nowe wnioski, tylko często się sprowadza do jakichś 2, 3, 5 myśli, które ciągle się w tej głowie obijają jak w pralce i ciągle to samo mówią. Więc, żeby je zaobserwować, możesz wykorzystać sekcję komentarzy i podzielić się tym, co to jest, co ta głowa ci przynosi, co ona ci mówi w tym momencie. Na pewno osoby czytające czy uczestniczące w tych komentarzach powiedzą: aha, to znam. I to będzie bardzo cenne doświadczenie. Nie jesteśmy w tym sami. Za komentarze oczywiście od razu dziękuję. Tak samo za subskrypcję, tak samo za uczestnictwo w Patronite i Buy Coffee. Wielkie dzięki, a my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.